Blokada granicy Białorusi może potrwać. Niemcy są na przedzie zatrudnienia w energetyce odnawialnej Europy. Rosja może zadławić się własną ropą przez dronopad Ukrainy. Jest 17 września 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Rosja może zadławić się własną ropą. Ataki dronów Ukrainy mogą sprawić, że Rosja zadławi się własną ropą i zostanie zmuszona do zmniejszenia wydobycia. Europa zapowiada też szybsze rozstanie z surowcami rosyjskimi. Rosyjski operator rurociągów Transneft według Reutersa musiał ostrzec, że może być zmuszony do zatrzymania odbioru ropy od producentów. Powodem mają być ataki Ukrainy na rafinerie, rurociągi i naftoporty Rosji. Transneft nazwał rewelację Reutersa częścią wojny informacyjnej i fake news, jednakże intensyfikacja ataków Ukrainy mogła zmniejszyć przerób ropy w Rosji o 20 do 25%. Rosyjski Transneft odpowiada za rezerwy ropy w Rosji i według nieoficjalnych ustaleń Reutersa już teraz ograniczył możliwość jej składowania. Miał także ostrzec firmy, że będzie mógł transportować mniej ropy, jeśli jego infrastruktura będzie dalej atakowana. Takie rewelacje mogą być skutkiem prób destabilizacji sytuacji w ramach wojny informacyjnej uruchomionej przez Zachód przeciwko Federacji Rosyjskiej, skomentował Transneft. Podcast Energy Drink informował o ataku dronów Ukrainy na bałtycki naftoport Primorsk. Ten atak i uderzenie na port paliwowy w Ust-Łudze ograniczyły eksport ropy rosyjskiej. Dlaczego to jest ważne? Podcast Energy Drink opisywał, że dronopad Ukrainy wpędza sektor naftowy Rosji w tryb samozagłady. Chociaż Rosjanie mają zwiększać wydobycie ropy w ramach luzowania porozumienia naftowego OPEC+, i będą jej mieli do dyspozycji więcej przez spadek przerobu w zaatakowanych rafineriach, to nie będą mogli zwiększać eksportu. W ten sposób operator Transneft może dławić się rosnącą podażą ropy, której nie będzie mógł efektywnie rozprowadzić po kraju i za granicę. Zdolność Rosji do zwiększenia wydobycia jest zagrożona przez ograniczone zdolności magazynowania, ocenia bank JP Morgan cytowany przez Reutersa. Oznacza to, że ataki dronów Ukrainy mogą potencjalnie zmusić Rosjan do zmniejszenia wydobycia ropy, a co za tym idzie fundamentu przychodów budżetowych. Podobna sytuacja nastąpiła, gdy Rosjanie mieli nadwyżki gazu po spadku eksportu do Europy. Rosyjski Gazprom musiał czasowo obniżyć wydobycie gazu ziemnego z racji redukcji eksportu na rynek Unii Europejskiej. Coraz większa część surowca była także spalana we flarach. Analogicznie do rynku ropy Rosjanie mają za mało magazynów gazu, by gromadzić nadwyżki. Co dalej? Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański nazwał ataki dronów Ukrainy sankcjami, które działają najlepiej. Wobec braku porozumienia na Zachodzie są do tej pory jedynym nowym czynnikiem pogłębiającym problemy Rosjan. Sekretarz handlu USA Scott Bessent uznał, że wojna na Ukrainie może się zakończyć w 2-3 miesiące, jeżeli zostaną wprowadzone cła europejskie na dostawy ropy z Rosji do krajów trzecich. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała na platformie X o rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zapowiedziała publikację 19 pakietu sankcji niebawem i szybsze odejście od surowców rosyjskich. Pierwotnie program REPowerEU zakładał rozstanie z nimi do końca 2027 roku. Teraz jednak presja USA ma sprawić, że stanie się to szybciej. Gospodarka wojenna Rosji, podtrzymywana z przychodów ze sprzedaży paliw kopalnych, finansuje rzeźnię na Ukrainie, napisała przewodnicząca. Żeby położyć temu kres, komisja zaproponuje szybsze wycofanie importu rosyjskich paliw kopalnych, dodała. Nie jest jasne, czy konsensus z USA w tej sprawie wystarczy, aby Amerykanie wprowadzili zapowiadaną ustawę o cłach na dostawy surowców z Rosji do krajów trzecich. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Jest nowy wiceminister energii. Konrad Wojnarowski, dotychczasowy wiceminister funduszy, został zastępcą ministra energii odpowiedzialnym za ciepłownictwo oraz elektromobilność. Należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Resort energii może powołać jeszcze jednego wiceministra do spraw górnictwa. Turów może emitować. Sąd administracyjny w Warszawie oddalił skargę Fundacji Frank Bolt na emisję gazów cieplarnianych z bloku 7 elektrowni Turów. To blok na węgiel brunatny spełniający wymogi konkluzji Best Available Techniques. Aktywiści skarżyli jednak zgodę na emisję przyznaną przez marszałka województwa dolnośląskiego. Wydzielenie energii.
Według portalu XYZ Gdańska Energa opowiada się za wyłączeniem z grupy Orlen aktywów ciepłowniczych, lądowej energetyki wiatrowej i słonecznej oraz polskiej spółki gazownictwa. Nieoficjalnie można usłyszeć, że to plan pomorskich polityków związanych z opcją rządzącą. Blokada Białorusi potrwa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło, że mimo zakończenia manewrów Zapad 2025 granica polsko-białoruska pozostanie zamknięta do odwołania. W ostatnim czasie doszło do zatrzymania Białorusinów sterujących dronami nad budynkami rządowymi w Polsce. Teraz wieści z Europy. Ostrzeżenie naftowe. Budapeszt i Bratysława muszą odejść od paliw kopalnych z Rosji, ostrzega senator USA Lindsey Graham, który skrytykował Węgry i Słowację za zakupy rosyjskiej ropy, grożąc im konsekwencjami, jeśli nie porzucą zależności od Moskwy. Graham jest autorem ustawy o nowych sankcjach wobec Rosji uwzględniającej cła na dostawy surowców do krajów trzecich. Nie drzwiami, to oknem. Chińska firma Mingyang, wykluczona z powodów bezpieczeństwa z projektów OZE w Niemczech, podpisała memorandum o realizacji takich przedsięwzięć w Wielkiej Brytanii ze spółką Octopus Energy. Eksperci bezpieczeństwa obawiają się szpiegowania i zdalnego sterowania z użyciem komponentów OZE z Chin. Niemcy na przedzie. Według Cleantech Trackera od ośrodka Bruegel energetyka wiatrowa i słoneczna odpowiadają za połowę miejsc pracy w europejskim sektorze odnawialnym, odpowiednio 236 i 273 tysiące pracowników. Z tego 310 tysięcy przypada na Niemcy. Oznacza to, że energetyka odnawialna stworzyła tam najwięcej miejsc pracy w Europie. Ekstradycja. Włochy wyraziły zgodę na ekstradycję Ukraińca, który jest podejrzewany o koordynację sabotażu gazociągów Nord Stream 1 i 2 w 2022 roku. Prokuratura niemiecka utrzymuje, że stał za operacją z udziałem jachtu wynajętego w Polsce, który posłużył do podłożenia ładunków pod tymi gazociągami z Rosji do Niemiec. Jeszcze wieści ze świata. Celne trafienie. Kluczowa instalacja drugiej rafinerii w Rosji została zniszczona w ataku dronów Ukrainy z 14 września. Według źródeł Reutersa rafineria Kirishi w obwodzie leningradzkim będzie musiała prawdopodobnie obniżyć przerób o 25%. Przerobiła 17 milionów ton ropy w 2024 roku. Mniej stresu. Przestańcie się stresować zmianami klimatu. Wszystko będzie w porządku. Takie było według Politico przesłanie dwóch wysokich urzędników administracji prezydenta Donalda Trumpa podczas wizyty w Brukseli w zeszłym tygodniu. Administracja USA podważa ustalenia naukowców o przyczynach zmian klimatu i jest sceptyczna wobec regulacji w tej sprawie. Rezurekcja jądrowa. Departament Energii USA przekazał firmie Holtec International gwarancje kredytowe warte $156 milionów. Cała kwota dofinansowania to $1,5 miliarda na cel wznowienia pracy reaktora w elektrowni Palisades w stanie Michigan. Ma rozpocząć pracę w czwartym kwartale tego roku. Gaza płonie. Izrael rozpoczął operację lądową w mieście Gaza, by usunąć organizację Hamas. Komisja Europejska ma przedstawić propozycje sankcji na Tel Awiw, które mogą uwzględniać częściowe zawieszenie umowy stowarzyszeniowej Unia-Izrael. Ropa Brent drożeje do ponad $68 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.